Cześć! Z tej strony Ola z Szydełkarni.pl, a dzisiaj robimy bucket hat, czyli tłumacząc tak konkretnie na polski, no to czapkę wiaderko, ale to tak naprawdę taka przyjemna letnia czapeczka, tutaj akurat z takimi mini słonecznikami, więc co? Zobaczmy, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Okej, a więc dzisiaj potrzebujemy szydełko i ja mam tutaj szydełko 4,5 mm i do tego włóczki różnych kolorów. Ilość 4, czyli tak. Podstawowym kolorem będzie biały, bo on będzie dookoła kwadratów. Od środka zaczynając będzie to brązowy, ciemny żółty, jasny żółty oraz zielony. I dzięki tym kolorom powstaną nam słoneczniki, takie miniaturowe słoneczniki, no bo one nie będą miały jakiegoś dużego środka, prawda? Co jeszcze? Miareczka. Może być, nie musi być. Ja będę Wam po prostu pokazywać, jakiej wielkości są te kwadraty, które tutaj będą powstawać, żebyście mogli bez problemu dostosować je do rozmiaru swojej głowy, bądź głowy, na którą będziecie robić ten bucket hat. Co jeszcze? Oczywiście nożyczki. Ostre jak brzytwa. I ostatnia rzecz, która nam się dzisiaj przyda, to igła. Może być, nie musi być. To wszystko zależy od tego, w jaki sposób będziecie łączyć te kwadraty. Ja pokażę parę sposobów, więc przy niektórych ta igła będzie potrzebna, przy niektórych nie, aczkolwiek igła się przyda też do chowania nitek, więc ja myślę, że zawsze warto ją mieć. To jest taka igła specjalna, ona nie pohaczy nam palców, bo po prostu na końcu jest zaokrąglona, a nie wyostrzona i naostrzona i w ogóle taka ostra. Okej. Mamy. Jeszcze wiem, że będzie pytanie, ile motków. Z kolorów po jednym. Biały też powinien starczyć jeden motek bez problemu, aczkolwiek zawsze warto mieć 2 motki w zanadrzu, bo może faktycznie u Was będzie dużo większy ten bucket hat, aczkolwiek myślę, że bez problemu wszystkie kolory po jednym motku powinny nam wystarczyć. Więc zaczynamy. Okej, oczywiście zaczynamy kolorem brązowym, no bo to będzie środeczek tego naszego mini słonecznika i zaczynamy Magic Ringiem. I od razu mówię, cały filmik na Magic Ring poświęcony tylko Magic Ringowi jest tu oraz w opisie, także wrzucam link. I teraz jak zaczynamy? Zaczynamy Magic Ring z 12 półsłupków nawijanych. Dlaczego? Bo dzięki temu ten środek będzie gęstszy i będzie dużo ładniej wyglądał. Jak robimy półsłupki nawijane? No to jest narzut, podkładam, narzut, wyjmuję, mam 3 nitki, narzut i przez 3. I jeszcze raz narzut, podkładam, narzut, wyjmuję i narzut przez 3. Ja mam tutaj aktualnie już 2 zrobione, czyli jeszcze przede mną 10 takich półsłupków nawijanych. Zobaczycie, że dzięki temu naprawdę ten Magic Ring, ten nasz środek będzie dużo taki ładniejszy. Nie będzie taki malutki, no bo tutaj praktycznie z każdego koloru powstaje nam tylko jeden rząd, więc gdybyśmy zrobili tutaj z zwykłych półsłupków, to ten Magic Ring po prostu by nam zginął. Nie byłoby go. Dobra, ja tutaj szybko dokańczam i zaraz do Was wracam. Będziemy robić kolejne rzędy. Pamiętamy, 12 półsłupków nawijanych na Magic Ringu. Ok, mamy to, więc bierzemy, ściągamy naszą nitkę. Mocno, jak najmocniej. O, aż przeskoczy. Widzicie? I teraz zamykamy oczkiem ścisłym, czyli najlepiej sobie policzyć od tyłu. 2, 4, 6, 8, 10, 12 i ja wiem, że 12 to jest ten, który mi się tak dziwnie tutaj ułożył. Wbijam się pod niego, narzut, wyciągam i wyciągam, ściągam i mam oczko ścisłe i oczywiście odcinam, ponieważ tak jak wcześniej mówiłam, z każdego koloru praktycznie powstaje nam tylko jeden rząd, oprócz oczywiście białego. Co robię teraz z tą nitką? Wyciągam ją, sobie mogę tutaj szydełkiem bądź
palcami i przeciągam sobie pod pierwszym oczkiem, tak żeby ta nitka nam się ułożyła z tyłu, żeby ona nam się tu nie plątała. Później oczywiście zaraz Wam pokażę, że albo ją sobie od razu tutaj będziemy wplątywać, albo po prostu można ją schować sobie igłą pomiędzy tutaj tymi półsłupkami lub tym, co będzie w kolejnym rzędzie. Więc teraz bierzemy do ręki ciemny żółty. Ok, i ten kolor żółty teraz będziemy musieli połączyć. I od razu mówię, nie musi być to miejsce, w którym zrobiliśmy oczko ścisłe w poprzednim jakby naszym rzędzie. Nawet dobrze, żebyśmy każdy rząd zaczynali w innym miejscu, bo dzięki temu nie będzie widać tego zaczęcia zawsze kolejnego rzędu i nie będzie się to rzucało tak w oczy. Więc biorę pierwsze lepsze oczko, robię narzut sobie z tej żółtej włóczki, bez żadnego oczka, hop, teraz dopiero robię oczko łańcuszka, ściągam jedno oczko i robię takie alabówki, czyli robię narzut, wbijam się w to oczko, w którym było oczko moje pierwsze, narzut, wyciągam i znowu jeszcze raz wbijam się, znowu narzut, wyciągam i narzut i przez wszystko, hop, mam, o i znowu narzut, wbijam się już w kolejne, narzut, wyciągam, mam 3 nitki, narzut, wbijam, narzut, wyciągam i narzut przez wszystko i znowu i tak powtarzam 12 razy, czyli po prostu w każdym oczku. Na końcu zaraz pokażę, że zrobimy oczko ścisłe i zamkniemy ten rząd, więc hop, hop, bufki, pufki. Przerabiamy, zobaczcie jak to ładnie od razu gęsto nam się tutaj układa, więc przerabiamy do końca i spotykamy się tutaj na końcu tego rzędu. Oczywiście na końcu tego rzędu również robimy oczko ścisłe i ja wiem, że tu jest moje pierwsze oczko, wbijam się pod nie, tak żeby wejść tylko pod te 2 nitki, narzut, wyciągam, wyciągam i dokładnie tak samo jak przy poprzednim rzędzie. On na razie nam się tutaj próbuje dziwnie ułożyć, ale zobaczcie, że kolejny rząd już na tyle tutaj nam to ułoży, że to będzie się układało tak jak trzeba. I oczywiście też wyciągamy tą nitkę i możemy ją schować sobie szydełkiem z tyłu, czyli biorę tą nitkę, nie tą, biorę żółtą, żółta nitka, hop hop i przeciągamy sobie ją w miarę do tyłu. O, zaraz ją, zobaczcie, zaraz sobie ją wezmę i tak wzdłuż ułożę i dzięki temu złapię tutaj tymi słupkami, które będą w kolejnym rzędzie i bierzemy jasny żółty. Oczywiście wszystkie numery kolorów tych włóczek znajdziecie w opisie tego filmiku, tam jest wszystko napisane, jaki kolor, który to jest, więc lecimy dalej. Ok, zaczynamy 4. rząd i tak jak wcześniej mówiłam, możemy zacząć go obojętnie w jakim miejscu, bo ta nitka nawet, którą chcemy złapać, to możemy ją złapać w każdym momencie. Będziemy szli tutaj po drodze i możemy ją po prostu nagle złapać. Więc wbijamy się znowu. Tutaj pod oczko się wbijam, tak jak wcześniej. Znowu robię narzut bez oczka i znowu robię to pierwsze oczko. Hop i teraz sobie 2 oczka w górę mam. Teraz dorabiam tutaj 3 słupki, czyli wbijam się znowu w to oczko, hop, pierwszy słupek, narzut, wbijam, narzut, wyciągam, mam 3, narzut przez 2, narzut przez 2 i to jest drugi słupek i jeszcze trzeci, czyli znowu narzut, wbijam, narzut, wyciągam, narzut przez 2, narzut przez 2. Mam 4, no łącznie można powiedzieć 4, ponieważ tutaj na początku te oczka łańcuszka tworzą nam taki udawany słupek. I teraz w tym rzędzie będziemy tworzyć tak zwane popcorny, czyli mamy 4 słupki i teraz wyjmujemy szydełko, wbijamy się w pierwsze oczko i nakładamy to oczko teraz, z którego wyjęliśmy szydełko, przeciągamy i robimy 2 oczka łańcuszka, raz, 2 i w kolejnym znowu, tylko że w kolejnym już mamy 4 standardowe słupki. Narzut, wbijam, narzut, wyciągam, narzut przez 2, narzut przez 2 i jeszcze 3. Hop,
Znowu mam 4 i znowu wyciągam. Znowu się wbijam, tutaj tym razem jest oczko przy pierwszym słupku, czego tutaj nie było, bo tu nie mieliśmy pierwszego prawdziwego słupka, więc wbijam się w to oczko, narzucam to, co puściłam, przeciągam znowu, ściągam i znowu 2 oczka łańcuszka, raz, 2. Widać, popcorn powstaje, on później będzie tak fajnie, lekko wystawał. No i oczywiście powtarzamy to w każdym oczku, czyli w każdym oczku robimy 4 słupki i zmieniamy je w popcorn i spotykamy się tutaj na końcu tego rzędu. Śmiesznie, bo akurat popcorn jest robiony nawet z takiego koloru tutaj, który by idealnie do popcornu nam pasował, więc popcorn z masłem, tutaj można powiedzieć, że to jest taki kolor popcornu z masłem, więc tworzymy te popcorny i spotykamy się tutaj na końcu tego rzędu. Ok, mamy płatki i tak samo jak w poprzednich rzędach musimy zamknąć oczkiem ścisłym. Przy popcornie może być problem ze znalezieniem pierwszego oczka, ale na pewno jest tutaj na naszym pierwszym płatku, pierwszym popcornie, więc tak naprawdę wbijamy się tutaj pod 2 nitki i robimy oczko ścisłe. Hop. Ściągam tak samo jak wcześniej, odcinam nitkę i mogę sobie tutaj wyciągnąć, schować pomiędzy, czyli pod spód robótki najlepiej. Hop. I zaraz nam się tutaj to wszystko ładnie ułoży, bo zobaczcie, że będziemy robić tutaj, więc jakby tutaj nam się za chwilę wszystko ułoży, nawet jeżeli przy łączeniu powstał nam taki dziwny kształt. Ok, to na razie jest takie lekko wypukłe, ale jak teraz dodamy kolejne rzędy, to zobaczcie, że nam się to bardzo ładnie ułoży. Więc bierzemy kolor zielony i zaczynamy robić listki. Tak jak wcześniej, nie musimy oczywiście łączyć w tym miejscu, tym bardziej, że teraz będziemy wchodzić pomiędzy popcorny. I biorę, tak samo jak wcześniej, hop, łączę, robię 2 oczka łańcuszka, raz i 2, tu sobie muszę ściągnąć i trzymać to, żeby mi nie uciekło i dorabiam w tym samym pierwszym, dorabiam jeszcze 2 słupki, czyli narzut, wbijam, narzut, wyciągam, narzut przez 2, narzut przez 2 i jeszcze 1 słupek, hop, i w kolejnej przestrzeni, czyli nie tutaj nigdzie pomiędzy, tylko kolejna przestrzeń, znowu robię 3 słupki, hop, pierwszy, drugi oraz trzeci i teraz w kolejnym rzędzie już robię narożnik, bo musimy z tego okrągłego zrobić kwadracik, więc robię 2 słupki, raz i 2, teraz robię 2 oczka łańcuszka, raz, 2 i znowu 2 słupki, hop, 1 słupek i drugi słupek i znowu po kolei muszę zrobić ściankę, czyli 2 razy po 3 słupki, czyli tu będą 3 słupki, tu 3 słupki, później narożnik, znowu 3 słupki, narożnik, 3 słupki, 3 słupki i kończymy narożnikiem, więc ja tutaj jeszcze raz pokażę, jak jest ten narożnik. To są, nie narożnik, tylko tutaj mamy 3 słupki, hop, 3 słupki, hop, 3 słupki, mamy znowu 3 słupki, zobaczcie, widzicie? I jest tutaj jest narożnik, bo to widać, że są 2, tutaj jest nasz narożnik i znowu po tych 2 przestrzeniach, gdzie były 3 słupki, znowu robimy narożnik, czyli znowu 2 słupki, hop, 2 oczka łańcuszka, raz, 2 i znowu 2 słupki w tej samej przestrzeni, to jest bardzo ważne, bo jak zrobimy dalej, no to ten narożnik nam się tutaj przesunie. I zobaczcie, popatrzymy sobie, to tutaj jest ścianka, tu brakuje narożnika, jest narożnik, później jest ścianka, narożnik, znowu będzie ścianka, narożnik, więc przerabiamy, spotykamy się na końcu tego rzędu, czyli w tym miejscu. Ok, na końcu naszej zielonej części też robimy oczko ścisłe, czyli patrzymy, gdzie był pierwszy nasz słupek i oczka łańcuszka,
wbijamy się tuż przed ten pierwszy prawdziwy słupek, narzut, wyciągam, czyli oczko ścisłe, hop, tu się fajna przestrzeń robi, a to, tak jak wcześniej, bierzemy, odcinamy, wyciągamy i przekładamy sobie na drugą stronę, hop, hop i hop. Ok, bierzemy do ręki białą włóczkę i zaczynamy tą naszą najszerszą część już i łączymy. Gdzie łączymy? Najlepiej tutaj na środku, w taki sam sposób. Tylko że teraz, zobaczycie, połączymy od razu ten biały. Czyli hop, przełożyłam bez niczego i biorę i z tego białego robię od razu pierwszy oczka łańcuszka, ściągam. Zobaczcie, mam podwójne nitki, dzięki temu tutaj nie będzie tak luźniutko to wyglądało. I teraz normalnie tworzę pierwszy słupek, czyli hop, tutaj sobie układam te nitki z poprzedniego rzędu, żeby one mi nie wyskakiwały nigdzie. Zobaczcie, układam wzdłuż i na tym robię. Hop, pierwszy słupek i drugi słupek. Białe oczywiście też mogę sobie tu ściągnąć. Tylko już widzę, że palce mi się źle ułożyły. Ok. I tak naprawdę ten biały wygląda dokładnie tak samo jak ten zielony, czyli gdzie narożnik to narożnik, a gdzie przestrzenie to ścianki, czyli po 3 słupki. Więc zobaczcie, kolejna przestrzeń to nadal część ścianki, czyli robimy tutaj 3 słupki. Hop i hop. A na następnym już mamy narożnik i w tym narożniku robimy dokładnie taki sam narożnik, czyli znowu 2 słupki, 2 oczka łańcuszka, raz i 2 i znowu 2 słupki. Hop i hop. I powtarzamy, czyli znowu 3, 3, 3, narożnik, czyli 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki, znowu 3 słupki, 3 słupki, 3 słupki, znowu narożnik, znowu 3, 3, 3, znowu narożnik. Spotykamy się tutaj na końcu tego rzędu. Ok, na końcu oczywiście robimy znowu oczko ścisłe, czyli patrzymy, gdzie był pierwszy półsłupek i przy tym pierwszym półsłupku wbijamy się w to oczko. Ono jest na pewno tutaj trochę gęstsze, bo tutaj robiliśmy z 2 nitek. Wyciągamy, ściągamy i mamy. I teraz tak, ważne jest, dla kogo robicie bucket hat. Dlaczego? Ponieważ patrzymy, mierzymy. Ten ma 10 cm, a będziemy dorabiać jeszcze 2 rzędy. Jeżeli robicie dla dziecka, mierzycie główkę i mnożycie to, co mamy przy jednym kwadracie razy 4, ponieważ takie kwadraty dookoła głowy będą właśnie 4. Jeżeli robicie dla siebie, to mierzycie głowę swoją i wtedy dzielicie to na 4 i będziecie wiedzieć, czy ten kwadrat musi być większy, czy nie. Pamiętając, że ten kwadrat na pewno ulegnie później jeszcze rozciągnięciu, więc się o to nie martwimy. Na pewno ta włóczka będzie pracować i wtedy w zależności od tego, jak macie dużą głowę, powiedzmy sobie to szczerze, to będziecie dorabiać więcej białych rzędów. Ja muszę dorobić jeszcze jeden taki sam rząd i jeden końcowy. Oczywiście po drodze zmierzę, pokażę, jak to wszystko wygląda, żeby to było jasne. Więc robimy jeszcze jeden taki rząd, czyli zobaczcie, podkładam sobie tutaj, bo tutaj nie odcinam nitki. Robię narzut, hop, mam 2, czyli oczko od ścisłej i to, co wyciągnęłam, przerzucam, hop, przeciągam oczko łańcuszka i mam pierwszy słupek, ale on zostaje tu, a kolejny robimy w następnej przestrzeni, czyli robimy, powtarzając znowu taki sam rząd. Znaczy, wiadomo, że ścianki są już większe, ale technika i budowa tego rzędu jest dokładnie taka sama. Po prostu zamiast 3 na ściance aktualnie będziemy mieli 4, bo mamy 4 przestrzenie, czyli raz, 2, 3, 4 i po prostu na końcu tutaj robimy 2 słupki i łączymy z tym oczkiem, które nam, z tym udawanym słupkiem po prostu, który nam tutaj zostaje. Oczywiście za chwilę to pokażę, więc przerabiamy w taki sam sposób, czyli ścianki, narożniki w taki sam sposób, czyli 2 słupki, 2 oczka łańcuszka i spotykamy się w tym miejscu.
wtedy znowu zmierzymy, żebyście wiedzieli, ile jest tutaj tych centymetrów. Ok, i tak jak mówiłam, znowu tutaj w tej przestrzeni na końcu dorabiamy 2 słupki. Raz i 2. I łączymy oczkiem ścisłym z tym pierwszym udawanym słupkiem, czyli oczkami łańcuszka. Zobaczcie, tu przed pierwszym słupkiem wbijam się, narzut, wyciągam, wyciągam i jak ładnie ściągnę, to układa mi się taki zestaw jak w innych. I teraz, w zależności od tego, ile potrzebujecie tutaj centymetrów, trochę możemy to rozszerzyć. Hop, możemy to ułożyć. Możemy sobie, tutaj palcami to, bo to musi się włóczka ułożyć. Ona zawsze świeżo po zrobieniu nie ma takiej szerokości, jaką później uzyska w trakcie używania. I oczywiście mierzymy od boku do boku. Wychodzi mi 12 cm. I ja już robię końcowy rząd teraz, czyli półsłupeczki. Jeżeli u Was jest nadal za mało centymetrów, pamiętajcie, że ona się jeszcze trochę rozciągnie i nawet właśnie przy takim maksymalnym tutaj rozciągnięciu można sobie sprawdzić tak naprawdę. O, zobaczcie, hop, rozciągam mocniej i mi tu wychodzi aż 14, a jak rozciągnę to nawet i 15 cm, więc spokojnie ja już robię ostatni rząd tutaj. I w jaki sposób go robię? Robię po prostu półsłupki. Półsłupki w każdym oczku, czyli tu, gdzie mam oczko ścisłe, hop, hop i mam. I w każdym oczku przerabiam. Co robimy tutaj? Tutaj robimy 2 półsłupki, 2 oczka łańcuszka i 2 półsłupki, tak żeby zachować te nasze narożniki. Zobaczcie, tu dochodzę i teraz bez narzutu oczywiście jest półsłupek, półsłupek, 2 oczka i znowu półsłupek i półsłupek i dalej lecę pojedynczo w każdym oczku, spotykamy się na końcu tego rzędu i zaczniemy łączyć, no bo takich kwadratów, bo jeszcze tego nie mówiłam, takich kwadratów musimy zrobić 5, żeby nam powstał nasz bucket hat. Więc przerabiamy, spotykamy się tutaj na końcu i za chwilę będziemy łączyć i tworzyć rondo, w sensie koniec naszej czapki. Ok, po ostatnim półsłupku oczywiście też robimy tutaj oczko ścisłe, ale uwaga, nie odcinamy nitki. Więc możemy zrobić to oczko, ale tak naprawdę za chwilę będzie nam tutaj nitka potrzebna do połączenia. I teraz w jaki sposób łączymy? Bierzemy swoje kwadraty, a musi być ich 5. Mamy 1, 2, 3, 4 oraz 5. I co robimy? Ta nitka musi nam starczyć do połączenia tutaj wszystkich stron, tak? Czyli odcinamy ją obwijając, jejku, prawie straciłam słowo, obwijając nasz kwadrat ostatni z 2-3 razy dookoła, czyli to, co tutaj nam wychodzi, to 3 razy taka ilość. To będzie pewność, że nam starczy na przyszycie, na połączenie. Oczywiście jeśli będzie więcej, to później ta nitka posłuży nam do połączenia pozostałych stron. Czyli tak, odcięłam 3 razy obwód kwadratu. Teraz dopiero mogę wyciągnąć. No, bo już ostrość łapią tamte kwadraty. Teraz dopiero mogę sobie tutaj swobodnie wyciągnąć całą tą niepoplątaną nitkę. Po trochu mamy. Wyciągnięta w całości. I teraz mamy tutaj 2 sposoby. Jeżeli chcecie igłą, to łączycie igłą, a jeżeli chcecie szydełkiem, to łączymy szydełkiem. I jak szydełkiem? Szydełkiem, no to mimo tego, że przeciągnęliśmy całą nitkę, to musimy stworzyć sobie taką pierwszą, no ostrości, pierwszą pętelkę i
Teraz przykładamy sobie, oczywiście musimy równo przyłożyć kwadraty, tak żeby zgadzały nam się tutaj oczka. I ja tutaj spróbuję to pokazać, przybliżyć, w jaki sposób łączymy. O, idealne zbliżenie nam się tu robi. Dobra. Mam nadzieję, że to będzie dość dobrze widać. I teraz bierzemy to oczko. Może też być to oczko, zanim wyciągniemy, tak, naszą nitkę. Też tak może być. I teraz pokażę Wam dwa sposoby, jak połączyć szydełkiem. Możemy to zrobić płaskim łańcuszkiem, czyli to będą oczka ścisłe, które będą nam się płasko układały. I to jest takie dość specyficzne łączenie, ale bardzo ładnie wygląda. I teraz tak, na każdym, tutaj muszę ładnie ostro złapać, na każdym patrzymy na oczko i łapiemy tylko tą jakby dalszą nitkę. Czyli łapię tą dalszą i teraz wbijam się pod tą dalszą tutaj. Oczywiście, zanim zaczniemy to robić, to sobie sprawdzamy dokładnie oczka, żeby nam się idealnie połączyły, żeby później się nie okazało, że tu jest jakieś przesunięcie. I ja jeszcze tego nie zrobiłam, a za chwilę na spokojnie sobie tutaj policzę po kolei oczka, ale i o co chodzi? Teraz bierzemy z tego drugiego kwadratu też tą nitkę, tak jakbyśmy patrzyli od tej strony, też tą dalszą, czyli tą, która jest bliżej naszego drugiego kwadratu, czyli tylną tak zwaną nitkę. I zobaczcie, wkładam szydełkiem pod tą tylną nitkę, mimo tego, że próbuję tutaj haczykiem, to zobaczcie, hop, trzymam tą tylną. I teraz co jest ważne, nitka robocza jest pod tymi kwadratami. Teraz jak jestem pod obydwoma nitkami, robię narzut i przeciągam przez wszystko, czyli przez to jedno oczko. Na pewno tutaj trzeba kręcić szydełkiem, bo każde oczko jest w inną stronę, zobaczcie. Tutaj hop, pod jednym oczkiem, tutaj po drugim i teraz pod oczkiem, które miałam na początku. I znowu to samo, i znowu tutaj łączę za tą wewnętrzną część oczka, tutaj łączę za tą wewnętrzną część oczka i znowu narzut i przeciągam przez wszystko, czyli jedno oczko w jedną stronę, drugie w drugą i trzecie. I w taki sposób zacznie nam tutaj, tego teraz nie widać, ale już zaczyna nam powstawać tutaj taki łańcuszek, który będzie oczkami ścisłymi dookoła, czyli tak, tutaj jedna ścianka, później tu dokładamy kolejne i łączymy dalej tą samą nitką, tu później kolejne, łączymy tą samą nitką i kolejne, czyli tak, żebyśmy na początku sobie tutaj ładnie połączyli te wszystkie kwadraty, a dopiero później będziemy łączyć te kwadraty ze sobą. Drugi sposób jest takim bardziej zwykłym sposobem, ale już Wam pokazuję. Czyli cofamy się tutaj do tej pierwszej pętelki, hop, i znowu możemy mieć tą pętelkę, którą była wcześniej, albo w taki sposób. I teraz tak, raz, ostrości, raz idziemy tutaj, wyciągamy i robimy oczko, a raz idziemy pod tą drugą, też pod całe oczko i też łączymy oczkiem ścisłym, czyli jakby na przemian oczka takie standardowe, ścisłe nam będą tutaj powstawały i znowu jeden i znowu drugi. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Hop. Jest to teraz niewygodne, ale i tutaj wtedy będzie powstawał nam taki zygzak. Nie wiem, czy to dobrze widać. Jest taki zygzak. Jeszcze tutaj połączę ze dwa, żeby to było bardziej widać, bo tamto połączenie będzie wyglądało konkretnie jakby były oczka z zewnątrz, a to połączenie będzie wyglądało zupełnie inaczej, więc dlatego pokazuję Wam te różne połączenia, żebyście mieli po prostu wybór. O, teraz chyba bardziej to już widać. O, widać, że tutaj powstaje taki zygzak, czyli zupełnie inaczej wyglądające połączenie niż tamto. Oczywiście kolejnym połączeniem jest standardowe połączenie już igłą, czyli to wyjmuję, to pruję i teraz bierzemy końcówkę oczywiście naszej włóczki i biorę igłę, która gdzieś mi się tutaj, w jaki sposób łączymy igłą? No, nie wierzę. Dobra. Ok, i teraz tak, w jaki sposób igłą? Możemy igłą łączyć tylko za
te wewnętrzne nitki, czyli podobnie jak przy tym pierwszym oczkami ścisłymi, czyli hop, wewnętrzna, wewnętrzna i znowu wewnętrzna, wewnętrzna. Dzięki temu one nam się tutaj tak przytulą. Drugie to jest, chyba to się nazywa zszywanie materacowe, czyli zawsze pod całe oczko, hop, przeciągamy i znowu pod całe oczko i przeciągamy, albo jak już idziemy pod całe oczka, to raz z jednej strony, raz z drugiej, czyli tak, mam tak, ściągam i teraz nie wracam, żeby się wbić do tego oczka, tylko po prostu idę nagle przez kolejne, czyli kolejne oczko, tutaj też jest wtedy kolejne oczko, ściągam i znowu tutaj kolejne oczko, czyli jakby tak idę na zmianę, a nie tak. Więc macie aż 5 możliwości połączenia. Łączymy oczywiście tak jak pokazywałam, czyli na początku łączymy dookoła 4, dopiero później łączymy każde te poboczne 2 ze sobą, już używając, oj, za daleko poleciałam, już używając pojedynczej nitki. Czyli już wtedy sobie, jak połączymy to bierzemy oddzielnie to, oddzielnie to, oddzielnie to, oddzielnie to. Od ostatniego łączenia zostawiamy nitkę, bo ona nam się przyda do obrobienia tutaj całości naszego bucket hat, więc łączymy w zależności od tego, jak chcemy i spotykamy się już po połączeniu. Wtedy zrobimy to rondo, tak to się nazywa, rondo? No daszek to nie jest, bo jest z każdej strony. Ok, połączone. Ja wybrałam ten praktycznie najbardziej czasochłonny, czyli właśnie te oczka ścisłe, te na płasko, które wyglądają teraz jak takie łańcuszki, jak oczka. One się teraz wydają kwadratowe, ale zobaczycie, że w czasie noszenia on się ładnie tutaj zacznie układać. Jeszcze jeżeli będziecie moczyć, prać przed pierwszym użyciem, to na pewno te wszystkie oczka się ładnie ułożą. Co teraz robimy? Teraz obrabiamy dookoła tutaj wszystko półsłupkami, ponieważ półsłupki po przerobieniu będzie można przeliczyć, wtedy będziemy wiedzieć, ile tu jest oczek. Najlepiej zrobić tak, aby liczba, która nam tutaj powstanie, była podzielna przez 6. Dzięki temu później przy dodawaniu, w zależności od tego, czy będziecie chcieli mieć falbankę, czy nie, to będzie łatwiej po prostu dodawać, więc przerabiamy oczywiście w miejscu łączenia. Zobaczcie, tutaj są oczka i tutaj na pewno robimy półsłupek, tutaj łączymy półsłupkiem, tutaj na tej nitce też i tutaj wtedy kolejne oczka, więc tutaj na pewno dochodzą nam zawsze 2 półsłupki, bo jeżeli zrobimy tu, a kolejne tu, to tutaj powstanie nam dziurka, a tego przecież nie chcemy, więc przerabiamy wszystko dookoła półsłupeczkami, nie za ciasno, żeby tutaj nadal było takie fajne, rozciągliwe, leciutko, luźno. No i spotykamy się na końcu rzędu. Ja Wam wtedy powiem, ile mi wyszło tutaj półsłupków, aczkolwiek sobie poprzeliczałam i chciałabym, żeby wyszło mi 90. Zobaczymy, jak mi się to uda, postaram się, bo dzięki temu będzie mi później łatwiej dodawać po 6 na początku, a jeżeli będzie falbanka, to niezależnie od tego, ile, ja Wam powiem, jak stworzyć falbaneczkę, więc przerabiamy sobie oczywiście nitka od ostatniego łączenia, oczko łańcuszka, zobaczcie, zaczynam od razu w tym dziwnym miejscu i przerabiamy i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok. Udało mi się i mam 90 oczek. Postanowiłam, że będę dodawała po 10 oczek w rzędzie. Dzięki temu moje rondo wyjdzie równe, a nie będzie miało jakiejś mocnej falbanki, praktycznie w ogóle nie będzie miało. Jeżeli jednak chcesz falbankę, to co robimy? Dodajemy częściej. Przy 90, gdzie chcę dodać 10, no to robię sobie 90 przez 10 i wiem, że w każdym 9 oczku muszę zrobić dodawanie. Dzięki temu doda mi się 10 oczek i z 90 na koniec rzędu będę miała aż 100. W każdym kolejnym rzędzie, jeżeli bym chciała, no to tych zawsze sobie dzielę przez 10, ale tak naprawdę jeżeli będę szła po kolei, to będę wiedziała, że w każdym kolejnym rzędzie o 1
oczko dalej będę dodawać, żeby wyszło mi równo. Co jeśli falbanka? Dodajemy częściej, czyli dodajemy co trzecie, co czwarte, w zależności od tego, ile wyszło Wam tutaj oczek, to warto sobie to podzielić, żeby nie było, że na końcu gdzieś ta falbanka jest w innym miejscu, w sensie to dodawanie. Lepiej zrobić równolegle, bo wtedy wszystko wygląda ładnie i schludnie. Jak dodać, żeby powstała dana falbanka? Im więcej dodawania, tym mocniejsza falbanka. Im mniej dodawania, tym mniejsza falbanka albo falbanki po prostu brak. Ja będę dodawała po 10 oczek w każdym rzędzie i wiem, znaczy tych rzędów też nie będzie dużo, bo myślę, że to będą maksymalnie 3 rzędy i wiem, że tam ta falbanka albo nie wyjdzie wcale, albo będzie lekka fala, taka naprawdę leciutka. I tutaj pojawia się to, o czym mówiłam na samym początku. Im więcej będziemy dodawać, tym mocniejsza falbanka i tym więcej będzie nam schodziło włóczki, dlatego warto mieć ten drugi motek właśnie białej włóczki tutaj pod ręką. No to co? Lecimy. Ja dodaję co 9 oczko, czyli tak, żeby dodać 10 i jeżeli macie problemy z obliczeniem tego, jak dodawać, piszcie w komentarzach, ja Wam pomogę, nie ma problemu, bo wiem, że każdej osobie może wyjść troszkę inna ilość tutaj oczek, tym bardziej, że kwadraty też mogą być inne, mogą być u Was większe albo mogą być mniejsze, więc ja tutaj oczywiście podpowiem, jak dodać, żeby powstała mocniejsza bądź słabsza falbanka albo w ogóle jej brak. Co robimy na samym końcu? Oczywiście robimy oczko ścisłe, czyli ja sobie tutaj łączę, hop, hop, ściskam, 2 oczka łańcuszka, raz, 2 i zaczynam. W tych rzędach już teraz będą słupki, czyli narzut, wbijam, narzut, wyciągam, narzut przez 2 i narzut przez 2. Słupki były już tutaj na tej zielonej części. I tak jak mówiłam, ja dodaję w każdym 9 oczku, czyli mam 2, teraz jest trzecie oczko, albo trzeci słupek, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. I w tym 9 robię jeden słupek i hop, i robię jeszcze jeden. Oczywiście przy robieniu falbanki można zrobić nawet i 3 słupki w jednym oczku. Dzięki temu to ta fala, ta falbanka powstanie jeszcze mocniejsza. Oczywiście kolejny rząd, jeżeli nadal za mało nam się faluje, to znowu dodajemy tam grubo, żeby nam się pofałdowało. Jeżeli ta falbanka już jest akurat taka jak chcemy, to przerabiamy już wszystkie oczka pojedynczo, czyli w każdym oczku jeden półsłupek. Oczywiście ja tutaj pokażę, jak po przerobieniu będzie wyglądał ten mój rząd. No i zrobimy kolejne rzędy, więc przerabiamy w zależności od tego, czy jest falbanka, czy jej nie ma być i zaraz się spotykamy na końcu tego rzędu. Ok, pierwszy rząd już przerobiony. Zobaczcie, on jest... No jeszcze muszę oczywiście na końcu zrobić oczko ścisłe, tak jak to było wcześniej. Czyli patrzę, gdzie jest pierwsze. O, tutaj słoneczko już się próbuje wepchać. Hop, hop, tak samo 2 oczka do góry. Raz, 2 i pierwszy słupek od razu sobie już zrobię. I teraz jeszcze Wam pokażę. Zobaczcie, on nie jest już taki płaski, on tutaj lekko odstaje, no bo jednak doszło tutaj aż 10 oczek. Ja sobie dodam jeszcze w kolejnych 2 też po 10, czyli jeżeli tutaj dodawałam w 9, w kolejnym robię dodawanie w 10 oczku, a w kolejnym robię w 11, czyli tutaj robiłam 8 półsłupków w 9 oczku, 2 półsłupki, czyli dodawanie. Tak jak tutaj, to są 2 słupki, przepraszam, i dodawanie, a tutaj zobaczcie, 8 zwykłych. I teraz będzie 9 zwykłych, a w 10 jest dodawanie, a później jest ile? Tu było 8, 9, 10 zwykłych i dopiero w 11 oczku jest dodawanie i wtedy to rondo, w zależności od tego, czy jest ok, czy jeszcze za małe, to wtedy jeszcze dorobię. Tak samo jest co do falbanki. Jeżeli ta falbanka już jest ok, to dodatkowo jeszcze robimy 2 zwykłe rzędy. Zwykłe, nic nie dodajemy. Falbanka będzie nam falować, a słupki ułożą się po prostu ładniej.
Jeżeli dalej będziemy dodawać, to ten skręt, ta falbanka będzie nam się po prostu pogłębiać i może być aż za mocna i źle się układać. Więc ja tutaj przerabiam 2 rzędy, czyli dodawanie w 10 i dodawanie w 11 i po tym się spotykamy i podsumujemy to, co nam tutaj wyszło. Ok, skończone. Tak naprawdę mogłabym sobie zrobić jeszcze ze 2 rzędy, 3, w zależności od tego, jak bardzo chcemy, aby ten bucket hat miał po prostu szerokie rondo. Dajcie znać oczywiście, czy zrobiliście z falbanką, czy nie. Na miniaturce na pewno oprócz mnie w tym zwykłym za jakiś czas pojawi się w takim z falbanką. Specjalnie przerobię po to, żeby pokazać, jak on wygląda właśnie falbankowy. No i co? Dzięki, że dziergałaś ze mną. Oczywiście tutaj na samym końcu robimy oczko ścisłe, bo prawie o nim zapomniałam. Tak jak zakończenie rzędu, tyle że odcinamy nitkę i sobie ją chowamy igiełką tutaj, więc z tym myślę już bez problemu sobie poradzicie. W razie pytań, jak zawsze komentarze do Waszej dyspozycji oraz social media, czyli Instagram, Facebook, a nawet TikTok. Na wszystkich platformach odpowiadam. Na pewno pojawi się także rolka związana właśnie z bucket hat, więc dajcie znać, jestem bardzo ciekawa, jak Wam wyjdą. No i co? Na ten moment zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i naciśnijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco, bo jeżeli ktoś tu jest u mnie już dłużej, to wie, że co tydzień w piątek pojawia się nowy filmik, no i regularnie pojawiają się też rolki związane z tymi filmami, więc co? Dzięki jeszcze raz i do następnego. A, jeszcze coś. Teraz pod tym filmem możecie mi także podziękować. Jest takie serduszko z napisem podziękuj i tam można przelać w zależności tyle, ile chcecie, jednorazową kwotę. Będę oczywiście wdzięczna za każde wsparcie, bo dzięki temu wsparciu ja będę mogła się rozwijać i kupować na przykład nowy sprzęt, żeby te filmy wyglądały o niebo lepiej. No dobra, to ja już kończę i do następnego. Pa!